serdecznie w Katowicach, w salonie Riffu, na pokazie, na warsztatach Mariusza Goli. Cześć. Cześć. Słuchaj, jak to jest trafić z ulicy do salonu muzycznego na warsztaty? Jak to jest uczyć innych gry na gitarze? Bardziej traktujcie to jako inspirację jakąś. Nie jestem zbyt dobrym nauczycielem, tak mi się wydaje. Ja po prostu pokazuję jakoś swoją muzyką, tak? Inspiruję ludzi, często do mnie podchodzą na ulicy i mówią: słuchaj Mariusz, wczoraj Cię słuchałem, dzisiaj wszedłem i po 20 latach kupiłem sobie gitarę i zacząłem grać. Zainspirowałeś mnie do czegoś. To na tej zasadzie to działa. Komentarze dają Ci energię do dalszej gry, do tego, żeby się pokazywać na ulicach i robić to, co robisz? Tak, to jest moje paliwo. Wcale nie jakiś tam bilon, co wpada, tylko to dobre słowo ludzi, którzy do mnie podchodzą i z którymi rozmawiam o tym. Okej, ale w takim razie komentarze negatywne, kolejny nawiedzony na ulicy, który szarpie, dołują Cię, czy po prostu odrzucasz to wszystko? Nie, odrzucam to nie jest dla mnie istotne. Liczą się pozytywni ludzie dla mnie, negatywnych ludzi odrzucam. Mało kto wie, ale poza grą na gitarze nagrywasz również płyty, komponujesz, grasz również na innych instrumentach. Ja bardzo zajarałem się kiedyś muzyką filmową. Zawsze jak oglądałem filmy, to słuchałem bardziej muzyki i rok temu miałem taką propozycję i nagrałem muzykę do filmu Beaty Dzianowicz, reżyserki z Katowic, do jej pierwszego filmu fabularnego i to od tego się zaczęło. Potem nagrałem swoją taką płytę po prostu z muzyką filmową. Opowiedz mi Twoją muzykę, jak reprezentują emocje. To nie jest, jak przed chwilą wspomniałeś, to nie jest tylko i wyłącznie gra za dudki, ale również pokazywanie ludziom emocji. Przed chwilą rozmawialiśmy, że Twoja gitara jest specjalnie zabezpieczona przed tym, żeby oszczędzać ją na dłużej. Tak, jednak mam trochę więcej ochraniaczy na gitarę niż jest to normalne, bo tak normalnie stosuje się tutaj, jak przy grze flamenco na przykład, no to jest ten ochrona, jeszcze mam tu dodatkowo i tu, ponieważ tu często uderzam, no i to może powodować szybsze zniszczenie gitary, jeżeli nie ma tego. Czy gra na gitarze Ortega w porównaniu do innych gitar wcześniejszych, które używałeś, daje Ci coś więcej? Tak, jak pierwszy raz ją chwyciłem, założyłem, że lekko mi się fajnie na niej gra. To jest na tym, dlatego wybrałem ten model. To jest BWSM 2 od Bena Woodsa i naprawdę fajną rzecz on razem z lutnikami z Ortegi zrobili. Czy możesz udzielić jakichś wskazówek dla gitarzystów, którzy przyjdą dzisiaj Ciebie oglądać? Według mnie najważniejszą zawsze sprawą w grze na gitarze była systematyczność. I to, że
jak coś mi nie wychodziło w grze, jak ćwiczyłem, to mówię, kurczę, nie wychodzi coś. Szedłem spać i na drugi dzień rano, z samego rana wstawałem i chwytałem gitarę i coś niezwykłego. Już jakoś mózg to w nocy przepracował i dałem radę. I tak jest właśnie według mnie z ćwiczeniami, żeby nie zrażać się, a nie zarzucać tej gitary na przykład na nie wiem, 2 tygodnie, bo już nie mogę na nią patrzeć, tylko na chwilę odłożyć, przespać się z trudną zagrywką, którą mamy do zagrania, a na drugi dzień będzie lepiej. Ale złotego środka na ćwiczenia nie ma? Nie, myślę, że nie. To jest, każdy ma swoją drogę, naprawdę. I trudno, jest tyle szkół też gitarowych i na YouTubie jest bardzo dużo różnych kanałów z tym związanych, więc dla mnie nie ma złotego środka. Również twój kanał. Ja tam nagrywam po prostu moje utwory, nie daję jakichś tipów, no tak jak mówiłem, nie wiem, czy bym był dobrym nauczycielem. Zostawiam to innym.